No dobra, będziemy pomału zaczynać nagrywanie. Zobaczmy tylko, jak nam się tutaj, tu nam się dobrze wszystko. A w dzisiejszym odcinku opowiemy sobie o rzeczach, które wykonuję jako menadżer na co dzień, albo w zasadzie każdy menadżer powinien o pewne elementy zadbać i powinien o nich pamiętać. No i oczywiście, aby osiągnąć dobre rezultaty, należy pamiętać, aby te rzeczy wykonywać regularnie, w miarę starannie. A powiemy sobie dzisiaj o takich rzeczach jak trening punktowany, jak przygotowanie naszych zawodników do treningu ogólnorozwojowego lub też do treningu na torze. Tu mam na myśli treningi, które odbywają się o godzinie 12 codziennie, za wyjątkiem niedzieli. Dodatkowo zwrócimy sobie uwagę na raporty treningowe, na sparingi. Myślę, że przy tej okazji opowiem jeszcze o kilku, mam nadzieję, że ciekawych rzeczach i ciekawych aspektach tej gry, które pomogą menadżerom nowym trochę lepiej poznać świat Speedway Managera, natomiast dla tych menadżerów doświadczonych może to będzie dobra powtórka. W każdym razie dajcie znać w komentarzu pod tym filmem, co o tym sądzicie, jakie są Wasze spostrzeżenia, a może coś pominąłem. Będziemy wdzięczni za każdą interakcję. Oczywiście pamiętajcie, aby wspierać grę, aby wspierać także nasz kanał na YouTubie, a więc lajki, udostępnienia i oczywiście prośba o subskrypcję. Przenieśmy się wobec tego do gry. No i słuchajcie, zacznę właśnie od tematu związanego z treningiem punktowanym. Trening punktowany, dostęp do raportów treningowych jest możliwy poprzez posiadanie konta premium, a więc pamiętajcie też, że kupując speedcoiny możecie nabyć konto premium, a nabywając konto premium i speedcoiny wspieracie grę. Dzięki Wam możemy tą grę prowadzić i dalej rozwijać. Jeśli chodzi o trening punktowany, to w menu kadra mamy skład treningu punktowanego. I tutaj w treningu punktowanym pojedzie pierwszych 16 zawodników, których sobie tutaj ustawimy. Jeżeli ktoś ma większą liczbę zawodników niż 16, to w sklepie można dokupić dodatkowy trening punktowany. Dzięki temu wszyscy nasi zawodnicy w tym treningu punktowanym pojadą. A to jest też ważne, bo jeśli jest jakiś zawodnik, albo zawodnicy, którzy regularnie nie będą jeździli w treningu punktowanym, to oni być może, niekoniecznie, ale zdarza się taka sytuacja, że później podczas treningu na torze, czyli tego treningu, który odbywa się we wtorki, czwartki i soboty, oni mogą po prostu mieć tam zerowe przyrosty, czyli tak jakby nie wzięli w nim udziału, a więc to ważne. Natomiast mając 16 zawodników, ta 16 w tym treningu punktowanym pojedzie i słuchajcie, ja codziennie zmieniam pozycję, tak? Czyli codziennie przesuwam tych zawodników, aby oni w tym treningu punktowanym startowali z różnych numerów, czyli z różnych pól startowych. Myślę, że to pomaga też w zdobywaniu doświadczenia dla takich zawodników, inaczej jeździ się z pola pierwszego, inaczej z pola czwartego. Natomiast, no więc właśnie, robię takie proste bardzo przetasowanie i robię to codziennie. Kolejną rzeczą, czyli mamy ustawiony skład na trening punktowany. Kolejną rzeczą jest to, że dbam, aby zawodnicy, którzy będą brali udział w treningu punktowanym, byli bez zmęczenia. To akurat nie jest mega istotne, ale ważne, tak? Dlaczego? Bo dzięki temu, że oni jadą bez zmęczenia, no to mają lepsze przyrosty. Mówimy tutaj o technikach, tak? Technikę startu, technikę jazdy, czy technikę jazdy parą. Kolejny ważny aspekt to zmiana nawierzchni. Ja praktycznie codziennie zmieniam nawierzchnię, na której będą jechali zawodnicy, jeżeli chodzi o trening punktowany. I tutaj co prawda wiem, że w dniu dzisiejszym pojadę mecze z Admartem i będzie to mecz na moim domowym torze. Tutaj w boksie po szerokiej widzę, że pogodę mam słoneczną, a więc no, co do zasady ten tor grząski zostaje. Natomiast jeśli dzisiaj jechałbym na przykład na wyjeździe, no powiedzmy sobie, że z drużyną Admarta, Admart ma prawdopodobnie nawierzchnię ulubioną normalną, no więc ja trenowałbym na nawierzchni normalnej. Natomiast, no i może zróbmy tak, że zróbmy dzisiaj trening, chociaż nie, no mam ten mecz ligowy, więc zrobię trening na nawierzchni grząskiej, słuchajcie, ale pamiętajcie, tutaj można zmieniać nawierzchnię i polecam, aby zmieniać tą nawierzchnię. To ma znaczenie, jeżeli chodzi później o zdobywanie doświadczenia przez naszych zawodników, bo nasi zawodnicy oprócz tego, że szlifują techniki, czyli technikę startu, technikę jazdy i technikę jazdy parą, to jeszcze dodatkowo, zobaczcie sobie w karcie zawodnika, są tam
przyrosty dotyczące doświadczenia na danym torze, na torze krótkim, na torze długim, no i właśnie także na nawierzchnia grząska, normalna, twarda czy też mokra. Nie zmieniam tego, ale tutaj co do zasady normalnie można zmienić tą nawierzchnię. Proszę pamiętajcie później, że nawierzchnię można zmieniać do godziny 16:55. Tutaj jest ta informacja, czyli jeżeli do godziny 16:55 będę miał ustawioną nawierzchnię, załóżmy, że zmieniłbym na nawierzchnię twardą i nie zmieniłbym jej, to już potem przed meczem ligowym tego nie zrobię. No a ważne jest dla mnie otwarcie dzisiaj sezonu, pierwsza kolejka, a więc pojedziemy na tej nawierzchni grząskiej. Podajmy sobie tak teoretycznie, że dokonałem zmiany tej nawierzchni. Dobra, mamy to, a więc jeżeli mamy wszystkie spełnione warunki, no to puszczamy trening punktowany. Trening punktowany do godziny 10 jest za darmo, natomiast po godzinie, w zasadzie po godzinie 11, więc można powiedzieć, że do godziny 11 trening punktowany nic nie kosztuje. Jeżeli robię ten trening punktowany po godzinie 11, to koszt wynosi 2 speedcoiny. Ok, a więc tutaj zawodnicy sobie będą jechali pomiędzy sobą, będą sobie szlifowali swoje techniki, a w zasadzie budowali też swoje techniki. A ja w tak zwanym międzyczasie zerknę wobec tego na treningi. No właśnie, słuchajcie, treningi, tak jak już tutaj mówiłem, odbywają się codziennie. Poniedziałki, środy i piątki są to treningi ogólnorozwojowe, gdzie przyrasta siła, wytrzymałość oraz refleks. Natomiast we wtorki, czwartki i soboty przyrastają techniki. To jest trening na torze, gdzie zawodnicy z trenerem pracują nad techniką startu, techniką jazdy parą, no i także zbierają doświadczenie dotyczące nawierzchni. No więc to jest też ważna kwestia. I teraz tak, pewnie wielu z Was się zastanawia, jak ustawić suwaki. Jak widzicie, u mnie jest wszystko na 100%, tak? Zwłaszcza na 100% mam ustawione suwaki, jeżeli chodzi o moich adeptów, tak? 10, 12, 13, 15 latków. I teraz tak, no dzięki temu, że są te treningi na full, korzyść jest taka, że dzięki temu zawodnicy pracują maksymalnie, czyli ich przyrosty na poszczególnym treningu będą na full. Natomiast niesie to też za sobą pewne ryzyko, zwłaszcza u seniorów. Jeżeli będę jechał, powiedzmy sobie, albo inaczej, będą ci zawodnicy bardzo często jeździli, mam tu na myśli seniorów, będą jeździli w parach, w lidze, w SGP czy w SGP U24, do tego treningi na full, no to ci zawodnicy mogą być bardziej podatni na kontuzję. Ale to nie oznacza, że oni będą co sezon łapać tą kontuzję. To może się wydarzyć, a nie musi, tak? Ja miałem taki poprzedni sezon, gdzie faktycznie miałem kontuzję 3 młodych zawodników w drużynie U24, natomiast dla tych menadżerów odważnych bym powiedział, nie należy się zbytnio tego obawiać. Treningi warto dawać na full, a czasem właśnie mam takie wrażenie, że nie wszyscy to robią. Kiedy zmniejszam te suwaki, jeżeli chodzi o treningi, czyli zmniejszam tutaj tą intensywność czy też obciążenie. Przede wszystkim robię to w przypadku zawodników już tutaj doświadczonych, czyli seniorów, którzy już mają tutaj na przykład siłę, wytrzymałość, refleks na full i jeżeli już zmieniam, to tylko zmieniam tak naprawdę te suwaki tutaj, czyli te dotyczące siły, wytrzymałości. No teraz tej zmiany nie zrobię, bo mam trening punktowany, więc pewnych rzeczy nie jestem w stanie zrobić, ale to, że nie mogę zmieniać suwaków w trakcie meczu, to też pokazuje, że ma to znaczenie, jeżeli chodzi o dyspozycję danego zawodnika. Więc jeśli dany zawodnik, senior, jedzie słabo, jedzie piach i to nie jeden, drugi mecz, ale trzeci, czwarty mecz pod rząd ma naprawdę nie najlepszą dyspozycję, mógłby wozić dwucyfrówki, a nie jest w stanie tego osiągnąć, no to tutaj mogę minimalnie, powiedzmy sobie, o te 10%, czyli o tą jedną pozycję na tych suwakach to zmienić. No znowuż ta zmiana teraz nie zaskoczy, bo mam ten trening punktowany. A więc proponuję suwaki na full, obserwować co się dzieje. Jeżeli chodzi o adeptów, tutaj proponuję nic nie zmieniać, trzymać te suwaki na full. Natomiast w sytuacji, kiedy seniorzy mieliby gorszą dyspozycję, to pamiętajcie, po kilku kolejkach można próbować to robić, ale to nie jest reguła. Kolejna rzecz, raporty treningowe to jest opcja, która jest dostępna dla kont premium.
gdzie możemy sobie obserwować przyrosty naszych zawodników. No i właśnie tutaj na treningu dzisiejszym, co prawda ci tutaj jak widać doświadczeni, czyli Kocur, Damianson, Kokalski, czyli ci, którzy mają już na full siłę i wytrzymałość oraz refleks, oni co drugi trening mogą mieć zera, ale to tylko dlatego, że oni mają te skille już tutaj maksymalnie osiągnięte. Natomiast zwróćcie uwagę, proszę, Patryk Gruszkiewicz to jest 17 albo 18-latek, 031, 032, no to, że on ma takie przyrosty, z tego wnioskuję, że po pierwsze, to jest zawodnik z talentem 10. No ja wiem, bo przyjąłem go kiedyś do swojego składu, więc wiem, że on ma talent 10. Natomiast jeżeli tutaj są te trójki, bo takie powinien mieć przyrosty zawodnik z właśnie talentem 10, to też jest jakby potwierdzeniem tego, że ten zawodnik przystąpił do tego treningu bez zmęczenia. Tutaj Wam pokażę, na przykład Marcin Ralis, to jest talent 8 albo 9, no i on już tutaj maksymalnie będzie miał przyrost 0,27, 0,28. A więc też warto pamiętać, przyrosty 0,3 i więcej to talent 10, przyrosty 0,27, 0,28 to będzie talent 8 lub 9, a no i tak systematycznie coraz niżej. Natomiast ważną rzeczą jest też to, jeżeli chodzi o treningi, treningi ogólnorozwojowe, czy w ogóle treningi na torze, czyli te o godzinie 12, ważnym i istotnym elementem jest, aby nasi zawodnicy przystępowali do tych treningów po odnowie biologicznej, czyli bez zmęczenia. To jest ważne, bo dzięki temu będą oni osiągali maksymalne przyrosty. A jeżeli sobie policzymy, że 0,3, tak, czyli ten przyrost u danego zawodnika razy 3 dni w tygodniu powinien mu dać, w sumie powinno to dać prawie 1,0, czyli można powiedzieć, że po 3-4 treningach na przykład nasz zawodnik będzie miał przyrost siły o 1. I tu mam na myśli adeptów, tu mam na myśli zawodników młodych, bo jeżeli będziecie bacznie obserwować, jakie są przyrosty poszczególnych zawodników, to zauważycie, że w danym wieku dany zawodnik będzie miał pewien limit. To znaczy w danym wieku wszyscy zawodnicy będą mieć pewien limit maksymalny, który mogą osiągnąć. Dlatego może się zdarzyć tak, że zobaczycie u zawodnika, który miał przyrosty 0,3 i więcej, że tak miał przez 4 tygodnie, a w ostatnim 5 tygodniu przyrosty tej siły czy wytrzymałości wynoszą tam 0,12, czyli 0,12 tam, czy 0,13. To oznacza, że ten zawodnik już osiągnął full w swoim wieku na tym danym poziomie. Ten temat mogę oczywiście szerzej wytłumaczyć, jeżeli jest on dla kogoś niezrozumiały, ktoś chciałby więcej na ten temat wiedzieć, dajcie znać oczywiście w komentarzu. Ok, a więc tak, mamy trening punktowany, mamy trening ogólnorozwojowy, no dziś mamy środę akurat, a więc powiedzieliśmy sobie o tych ważnych, istotnych kwestiach. No i tu jeszcze raz zwrócę uwagę na to, że aby zawodnik miał maksymalne przyrosty, aby jego rozwój był maksymalny, no to powinien na przykład do treningu punktowanego, do turnieju par, czy do zawodów ligowych, uważam, że to już jest obowiązkowe, przystąpić po odnowie biologicznej, czyli zmęczenie powinno wynosić 0. Ok, a więc przenieśmy się z powrotem do gry. Mamy już tą sprawę rozwiązaną, jeżeli chodzi o treningi. Omówiliśmy sobie raporty treningowe, które są no, w mojej ocenie ważne, istotne. Mi bardzo wiele pomagały na samym początku. Tutaj mamy tą opcję odnowy biologicznej, jeżeli nasi zawodnicy właśnie no, są na zmęczeniu, prawda? Ok, no więc przenieśmy się tutaj jeszcze do naszej kadry. Na co ja jeszcze zwracam uwagę codziennie? No właśnie, załóżmy, że mamy dzisiaj mecz ligowy. Pierwsza drużyna pojedzie z drużyną Admart, a więc sparingi. Po co są robione sparingi? Ja tutaj wejdę do mojej skrzynki odbiorczej, no i zauważyłem, że właśnie Admart dzisiaj objeżdżał ze mną mecz towarzyski, czyli właśnie sparing, czyli sprawdzał zapewne, jakie ma szanse w meczu z moją drużyną. Tutaj akurat odbyło się to na nawierzchni mokrej, no więc no, pogoda deszczowa Admartowi akurat nie sprzyja. No bo warto zrobić trening, sparring na takiej nawierzchni, na jakiej pojadę mecz, tak? No więc jeżeli pewnie u mnie się skończy ten trening punktowany, to ja uruchomię
uruchomię sparring właśnie z Admartem. Natomiast po co są sparingi i co one dają? Słuchajcie, jeżeli chodzi o sparring, to mogę sobie przetestować ustawienie swoich zawodników. Mogę sobie sprawdzić, czy dany zawodnik na przykład nie będzie miał tendencji do robienia literek, bo zauważyłem też taką tendencję, że jeśli w sparingu na przykład zawodnik regularnie robi mi literkę, na przykład niech to będzie, a miałem taką sytuację, Patryk Kocur robił regularnie w każdym sparingu literkę, oczywiście ja tego danego dnia zrobiłem 2, 3, czasem 4 sparingi robię i zauważyłem właśnie, że on łapie tą literkę, to prawdopodobieństwo, że w meczu ją wyłapie jest też duże. No i tak się też dzieje najczęściej, że łapie tą literkę, tak? No więc no, to może mi dać pewną taką świadomość, jaka jest tak zwana dyspozycja dnia danego zawodnika. Oczywiście na to nie ma reguły, ale może być. Natomiast dzięki sparingom mogę zobaczyć raz, jakie mam szanse z przeciwnikiem, po drugie, jak funkcjonują moje pary, które sobie tutaj ustawiłem. No ja mam te pary już ustawione i w miarę sprawdzone, wiem, kto będzie kapitanem, wiem, jaka tutaj będzie para juniorów, no więc nie jest to mój tutaj układ tych zawodników przypadkowy, ale jeśli, no nie wiem, pozyskałbym nowego zawodnika, wprowadzam juniora, czy też no, wprowadzam innych zawodników do swojej drużyny, to warto właśnie sobie zrobić sparingi z przeciwnikiem, zobaczyć, jak funkcjonują moje pary. Posłuchajcie, to, że w meczu ligowym oczywiście może scenariusz tego meczu wyglądać inaczej. Może się okazywać, że sparingi, które robiłem, nijak się nie miały potem do realnego wyniku meczu. No ale należy wziąć pod uwagę, że mój przeciwnik mógł mieć inaczej ustawiony skład, inaczej ustawioną taktykę. Mogli jego zawodnicy być na zmęczeniu, a już w ogóle jechali w sparingu na silnikach klubowych, a nie silnikach właśnie topowych tunerów. No więc wynik to nie jest do końca najistotniejsza kwestia. Istotne jest to, jak funkcjonują pary w moim zespole, czy one są dobrze dobrane, czy źle. Oczywiście dzięki sparingom mogę sobie zmieniać te pary, więc mogę sprawdzać, kto jak dobrze, lepiej czy gorzej funkcjonuje. A to, że w Speedway Manager w meczu ligowym, i to faktycznie w algorytmie meczowym jest zaszyte, że odpowiednie dopasowanie par, odpowiednie ustawienie par ma tutaj znaczenie. Ok. Jeżeli mam natomiast mecz, czyli wtorek i czwartek, tak, czyli mamy tutaj rozgrywki Ligi Adeptów, oczywiście wtedy no, w Lidze Adeptów sparingów nie robię, ponieważ Liga Adeptów tutaj rozgrywki są w formie 4 meczy, a więc 4 drużyny rywalizują i składy są 5-osobowe. To, co też na pewno każdego dnia robię, to sprawdzam sobie, jaki mam skład na turniej. Chodzi mi o turniej par i też zmieniam tych zawodników. Oczywiście to zależy od tego, czy chcę, aby dana para, na przykład w tym przypadku Mikkelsen-Downar, to są 20-latkowie, to są juniorzy, a więc oni najczęściej będą jeździli u mnie w codziennych turniejach par o godzinie 23, ponieważ no, chcę, żeby zdobywali jak najwięcej doświadczenia. No bo jazda w turniejach par to doświadczenie, które zdobywają na poszczególnych długościach torów, czy doświadczenie, które zdobywają na poszczególnych nawierzchniach, tak? I to jest też ważne, też istotne, bo potem no niekoniecznie CU, bo jest takie powiedzonko w Speedway Manager, że CU nie jeździ, a więc nie sugerujcie się CU, zwracajcie uwagę, jakie dany zawodnik ma też doświadczenie na poszczególnych torach, jakie ma techniki. Oczywiście do tego waleczność, koncentracja, tych aspektów jest naprawdę bardzo dużo. A więc ja tak sobie to ustawiam też kapitana, czy w SGP chcę, żeby jeździł, no tu już widzicie, że Kocur jest u mnie kapitanem w drużynie, natomiast bardzo często w SGP jedzie Downar, Handberg, Mikkelsen, puszczam innych zawodników, ponieważ właśnie udział w SGP daje też, no naprawdę daje też kopa danemu zawodnikowi, on też dzięki temu buduje swoje doświadczenie, ale też buduje swoją tak zwaną pewność siebie, parametr niewidoczny zaszyty. Co do zasady, jeżeli zawodnik jeździ regularnie, trenuje, ma dobre, wysokie morale, wysoką formę, to jego pewność siebie jest na pewno na bardzo wysokim poziomie. Ok, jeżeli chodzi o adeptów, sytuacja się ma bardzo podobnie, czyli też w przypadku adeptów ustawiam kapitana SGPA, czyli Supporter Grand Prix adeptów, który też odbywa się codziennie, też sobie codziennie ustawiam innego, albo tego samego kapitana, no ale zwracam też na to uwagę, kto powinien właśnie w tych zawodach jeździć. Ok,
Przygotowując się do meczu ligowego, zwracam uwagę także na taktykę. To też ma znaczenie, czy moi zawodnicy pojadą pod dużą presją, czy może pod normalną, czy styl jazdy będzie agresywny, czy będzie po prostu normalny. Po której serii nastąpi wymiana opon, to ma też znaczenie, bo jeżeli zawodnik pojedzie na zużytych oponach tych samych, no to pytanie, czy ten dany zawodnik powinien jechać w biegu 15, 14, czy też nie. No tutaj już wchodzimy w takie aspekty jak, nie wiem, też taktyka, jakie rozwiązania taktyczne mogę zastosować w trakcie meczu, jak ustawiać skład, jak ustawiać do tego taktykę i tak dalej. Od temu poświęcimy sobie na pewno osobny odcinek. Na razie omawiamy bardzo ogólne rzeczy. No i też ustawienia. Czy ja pojadę na doświadczeniu, czy moi zawodnicy będą szukali optymalnych ustawień w swoim motocyklu. Z racji tego, że mam ten skład w miarę ułożony, ustabilizowany, moi zawodnicy mają odpowiednie też doświadczenie na poszczególnych torach, no to ja tutaj właśnie ustawiam najczęściej, że jadę i korzystam z doświadczenia. A już na pewno, kiedy jadę mecz na swojej ulubionej nawierzchni, czyli na Grząskiej, to na pewno będziemy korzystać z doświadczenia. Natomiast jeśli będę jechał u mocnego rywala, powiedzmy sobie, tak, u którego raczej zakładam, że przegram, ale no chciałbym wprowadzić jakiś element, który może sprawić, że mój wynik będzie bardziej korzystniejszy, no to na przykład wtedy daję na szukanie optymalnych ustawień. Ważne, w trakcie meczu mogę wagę meczu, styl jazdy, czy też tutaj te ustawienia, mogę je także zmieniać w trakcie meczu. Więc jeden bieg mogę jechać agresywnie, a drugi normalnie. To wszystko zależy od Was, menadżerowie, natomiast jest taka opcja, jest ona dostępna, można z tego korzystać. Kolejny, słuchajcie, aspekt, który chciałbym, abyśmy sobie poruszyli. Kolejny aspekt, który chciałbym, abyśmy sobie poruszyli, to karta zawodnika. Co tam się znajduje, na co zwracać uwagę, czy to ma większe, czy też mniejsze znaczenie. Padają czasem takie pytania, no więc te najbliższe kilka minut poświęcimy sobie karcie zawodnika. I słuchajcie, a więc weźmy sobie na przykład Patryka Kocura, to już jest doświadczony 31-letni zawodnik. Ok. Oczywiście ulubiona nawierzchnia grząska, ulubiony tuner Jones. Nie wiem, czy każdy wie, ale ulubionego tunera można zmieniać w sklepie, jeżeli sobie wejdziemy. Proszę bardzo, to od razu to możemy zrobić. Ja na ten sezon przyznam się szczerze, że zmieniałem ulubionych tunerów u kilku zawodników. Tutaj na samym dole mam właśnie informację, zamawiam ulubionego tunera, czyli wybieram tego, którego chcę, aby dany zawodnik miał, no i wybieram tego danego zawodnika, daję zamawiam i zmiana tunera nastąpiła. Kiedy to robię? No wtedy, kiedy chcę się dobrze przygotować do sezonu, czyli z jednej strony chcę, żeby moi zawodnicy mieli tych ulubionych tunerów swoich, którzy mają też w danym sezonie silniki na poziomie 125%, czyli tam, gdzie jest max. To po pierwsze, a po drugie, no właśnie wybrałem sobie, jak widzicie tutaj, 3 ma ulubionych Jonesa, 3 ma ulubionych Graversena. No właśnie dzięki temu, że potem sobie wchodzę znowuż kliknę sklep. Jeżeli wybieram właśnie silniki dla tych zawodników, to tu mam taką opcję, że z jednej strony mogę wybrać dla całego składu, wybieram tego samego tunera, no ale ja skorzystałem z tej drugiej opcji, czyli silniki dla 3 wybranych zawodników, no i też wtedy wybieram sobie, widzicie, Graversena, no i zaznaczam sobie tych 3 zawodników, którzy mają ulubionego Graversena, klikam zamawiam i mam zamówionych, no już nie będę ich zamawiał, bo akurat tutaj moi zawodnicy są w to wyposażeni. A więc tu mamy w ogóle kilka opcji, też dla jednego zawodnika możemy wybrać, jakby kilka opcji do wyboru według potrzeby dla każdego menadżera. No dobra, to wróćmy do tej karty zawodnika, bo o tym mieliśmy tak naprawdę dzisiaj pogadać. Mamy Patryk Kocur. I to, na co chciałem zwrócić uwagę, na poszczególne, zacznijmy może od atrybutów. A więc tak, siła, wytrzymałość, refleks. To są parametry, które zawodnik o talencie 10 powinien w 100% osiągnąć w okolicach 26-27 roku życia. Zawodnik z talentem 9 osiągnie te parametry na 100% w okolicach powiedzmy 2 lata później, czyli mając 28-29 lat. Im niższy talent, tym
dłużej dany zawodnik będzie dobijał do maksa, na przykład w przypadku tych atrybutów. A więc proszę też pamiętajcie, że talent danego zawodnika określa, jak on szybko będzie jak szybko będą przyrastały jego atrybuty, czy też doświadczenie na torze. Natomiast to nie ma nic potem wspólnego z tym, czy dany zawodnik będzie jeździł lepiej, czy gorzej, czy będzie zdobywał punktów więcej, czy mniej. Nie, bo o tym, czy będzie zdobywał punktów więcej, czy mniej i czy będzie dobrym, mocnym zawodnikiem, czy też nie, będą decydowały takie rzeczy jak na przykład waleczność i koncentracja oraz techniki. Technika startu, technika jazdy oraz technika jazdy parą. Ja zwracam uwagę na to, że waleczność i koncentracja to parametry, które przyrastają co sezon, czyli o jeden, i ten przyrost może nastąpić od 0 do 3 punktów. Adepci, młodzi zawodnicy powinni mieć przyrosty tych tutaj atrybutów waleczności i koncentracji, no co sezon o 2-3 punkty, ale im starszy zawodnik, im bliżej on jest 30, tym te atrybuty będą mu przyrastały wolniej, albo w ogóle. Natomiast jeżeli zawodnik i w ogóle te atrybuty przyrastają do 33 roku życia, mam tu na myśli waleczność i koncentrację, natomiast po 33 roku życia te atrybuty mogą spadać, nie? Czyli to, że dzisiaj waleczność w wieku 31 lat ma kocur, on w ogóle wydaje mi się, że już osiągnął fulla, bo jak sobie sumuję waleczność i koncentrację, daje to w sumie 173 punkty, to jest naprawdę dużo. Ja patrzę na tą sumę, często się tą sumą po prostu posługuję, bo jeżeli zawodnik w wieku 30 lat będzie miał waleczność i koncentrację 155, nawet jeżeli on będzie miał tutaj techniki takie same jak kocur i siłę i wytrzymałość i refleks jak kocur, ale będzie miał gorszą waleczność i koncentrację, no to kocur jest mocniejszym zawodnikiem, ma większą wartość, powinien wygrać z tym, który waleczność i koncentrację będzie miał niższą. Ok, kolejna rzecz. Tutaj mówiliśmy o tych technikach. Technika startu, technika jazdy i technika jazdy parą. To są parametry, które dany zawodnik które możecie zawsze wytrenować i dany zawodnik może dobijać tutaj do takich naprawdę bardzo dużych ilości. Osiągnąć technikę startu na 100%, no to jest coś wyjątkowego. Raczej się nie da. Tutaj maksymalnie 98-99 do takiego poziomu można dobić. Technika jazdy parą podobnie, też do poziomu 98-99, natomiast technikę jazdy można osiągnąć do 100%, no bo najczęściej ta, powiedzmy sobie, technika jakby przyrasta. Ok, i w ogóle taka dygresja tutaj, jeżeli robicie zawodnika, tworzycie go, tak, z kreatora w ramach promocji Mój Adept w grze, to te 470 punktów nie rozdawajcie tutaj ani punktu nawet na techniki, bo nic to nie da. I tak ten zawodnik z czasem do tego poziomu dojdzie. To, że mu dacie tutaj 10, to fajnie, bo na początku on będzie miał o 10 więcej niż inni jego rówieśnicy, ale on z czasem wyrówna się do tego samego poziomu, co pozostali, więc to jest trochę bezsensowne rozdawanie punktów. Lepiej to zostawić na waleczność, na koncentrację, na pozostałe cechy. Dlatego też tutaj na to zwróciłem uwagę. No i cechy zawodnika. Słuchajcie, ktoś pyta, które są ważniejsze, które są mniej ważne. Na pewno można powiedzieć, że przywództwo będzie bardzo ważne dla kapitana, tak? Kapitan w ogóle w drużynie to też ważna postać, o tym sobie też pewnie powiemy. Natomiast jeżeli chcę mieć kapitana, to albo stawiam na jakiegoś kapitana, no to jak on będzie miał przywództwo 65, 70, 80, 90, to super. Im wyższe, tym to będzie lepszy kapitan. Potem mamy na przykład presję i agresję. I to będzie dotyczyło tego, jak dany zawodnik radzi sobie z presją na meczu, albo jak radzi sobie przy agresywnym stylu jazdy. I teraz warto zwrócić uwagę na to, że presja, jak zawodnik tu ma na przykład dużą presję, 50%, nie? Bo to jest dużo. I powiedzmy, że no właśnie, pytanie, czy on będzie miał większą czy mniejszą tendencję do osiągania literek. Presja to nie tylko literki. Presja na przykład to też ten element, który będzie wpływał na to, jak zawodnik pojedzie w 15 biegu. Wyobraźmy sobie, mamy wynik na styku 42 do 42 po 14 biegach. Jest bieg 15. I jeśli ja na ten bieg 15 wyślę dwóch zawodników, którzy mają niską presję,
Oni mogą sobie, nie muszą, ale prawdopodobnie przegrają, jeżeli mój rywal wystawił parę, która ma wyższą presję. To samo ma się z agresją. To też agresja to wcale nie oznacza, że to będzie zawodnik, który będzie miał skłonność do kontuzji, do większej ilości wypadków. To też będzie decydowało, że jak ja dam sobie w taktyce agresję maksymalną albo normalną, no to może wpłynąć na to, czy ten zawodnik sobie z tym poradzi, czy też nie. Ale to nie oznacza, że zawodnik, który ma tutaj agresję 68%, ja dam taktykę, agresja na full, to nie oznacza, że on będzie woził same trójki. On może wręcz wozić same zera. To zależy od tego, z jakim jadę też przeciwnikiem. Proszę pamiętajcie, że że nam się czasem wydaje, że mamy wszystko świetnie ustawione, to nie oznacza, że nasz przeciwnik, inny menadżer nie ma tego zrobionego lepiej. Myślę, że to jest cały fan w Speedway Manager, że nie gramy z komputerem, że nie rywalizujemy offline po prostu, tak, klikając tylko to, jak tam algorytmy z komputerem przeciwko mnie zagra, tylko gramy przeciwko prawdziwym, żywym menadżerom. Ja to tak często humorystycznie nazywam przeciwko prawdziwym, żywym ludziom. Więc słuchajcie, są menadżerowie, którzy mają swoje rozkminy, swoje doświadczenia, swoje przemyślenia. No słuchajcie, no to myślę, że jest bardzo wielki fan w tej grze. Ale dobra, przejdźmy dalej. No i potem mamy właśnie doświadczenia, już kiedyś wspominałem o tych doświadczeniach na torach. I tutaj no 31-latek Kocur, który jeździł regularnie, który no jest zawodnikiem no dobrym, powiem szczerze, nawet bym powiedział, że bardzo dobrym. No w wieku 31 lat ma tutaj tą technikę, czy też doświadczenie na nawierzchni grząskiej, normalnej, twardej, na 98% i to jest full. I to mogę powiedzieć, że w tym przypadku to jest full, jeżeli chodzi o te techniki. Podobnie tor krótki, tor średni, tor długi, 98%. Mokra nawierzchnia 78%, nieźle. No tutaj dobić do 98 jest trudno, no ale nie na co dzień jeździmy na nawierzchni mokrej, nie co dzień nam pada po prostu deszcz, tak? No i tutaj mamy już potem aktualną dyspozycję danego zawodnika, pokazuje nam to obciążenie, morale, formę i tak dalej. No i poniżej kariera danego zawodnika. Widzimy w którym sezonie, gdzie jeździł, czy jeździł w lidze seniorów, czy jeździł w lidze adeptów. No tu mamy fajnie tą karierę pokazaną. Ok, jeśli macie pytania do karty zawodnika, do atrybutów, do cech, to piszcie śmiało. To jest ważny element, na który każdy menadżer powinien zwracać uwagę. Dlatego też wspominałem Wam o tym przy okazji treningów, tak, że trening punktowany na różnych nawierzchniach, które mogę zmieniać codziennie, ma znaczenie. Dlatego też zawodnik buduje doświadczenie na różnych długościach torów oraz na różnych nawierzchniach, między innymi też jeżdżąc w turniejach par, no bo one się odbywają na różnych stadionach. Podobnie ma się z Supporter Grand Prix, a więc im więcej też nasz rider, którego chcemy rozwijać, tak? Który chcemy, żeby był dobrym, mocnym kapitanem, może chcemy, żeby wygrywał SGP i tak dalej, ten zawodnik powinien naprawdę dużo jeździć i zdobywać doświadczenie. I myślę, że to też ważne, aby podpatrywać tych topowych menadżerów. Zwracajcie sobie uwagę na to, jakich oni mają zawodników, jakich mają kandydatów, jakich mają adeptów, jakich mają juniorów, jak są wyszkoleni, bo to będzie pewien Wasz punkt odniesienia. Mi się kiedyś też wydawało, że no, ciężko wyszkolić jest na przykład tak adepta, a później juniora, żeby on w wieku 20 czy 21 lat miał na techniki powiedzmy na poziomie 80% i więcej. A da się to zrobić i pokazali to inni menadżerowie. No więc to też szacun dla nich. Słuchajcie, ja podpowiadam, dzielę się swoją wiedzą, ale to nie oznacza, że ona jest najlepsza, największa. Myślę, że jest wartościowa, natomiast no jest Olo 102, jest Arbomaniak, Darmak, no wielu menadżerów doświadczonych, których polecam Wam po prostu podpatrywać, nawet podpytywać. Myślę, że każdy menadżer w tej grze pomaga. Mi też pomagano na samym początku, kiedy tam kilka lat temu w ogóle poznałem tą grę. No więc myślę, że to jest dobra praktyka i też dziękuję z góry wszystkim menadżerom tym doświadczonym za to, że opiekują się i podpowiadają też menadżerom nowym, ale no też na pewnym etapie trzeba samemu oczywiście wyciągać do wielu rzeczy wnioski. Ok, to na co słuchajcie chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, to w dzisiejszym odcinku przez kilka minut myślę, że opowiedzielibyśmy sobie o warsztacie.
Tak bardzo pokrótce. O, słuchajcie, dobra, tutaj mam taką sytuację. Kiedyś nawiązywałem w poprzednim odcinku, że zmęczenie, tak, żeby było tutaj, widzicie, są zawodnicy już na zmęczeniu, mam dzisiaj mecz ligowy o 21:15, a więc wiem, że no tutaj czy Downar, czy Handberg, oni raczej do tego zmęczenia, raczej sami z siebie nie wyzerują tego, bo zawodnik z czasem, jeżeli nie jeździ, no to jemu to zmęczenie spada, tak, no ale jeżeli ja chcę, aby moi zawodnicy byli na 100% przygotowani na dzisiejsze spotkanie, a nie jestem pewny, czy będę mógł na tym meczu być, no więc daję im odnowę biologiczną po to, aby wszyscy byli po prostu wypoczęci. Przygotowanie do meczu ligowego to także ustawienie składu ligowego. Tutaj mamy bardzo, myślę, jasno opisane, jakich zawodników na jakich pozycjach musimy ustawić. Pamiętajcie proszę właśnie że pod 6 i 7 jadą juniorzy, czyli zawodnicy w wieku 16-21 lat, że na pozycji 1-5 musimy mieć co najmniej jednego zawodnika U24 oraz, że rezerwowym może być tylko zawodnik U24. I minimum 7 zawodników musi być w składzie. Natomiast jeżeli mam 7 zawodników w składzie, ja tak mam, i na przykład jeden z nich wyłapałby kontuzję, czyli w zasadzie mam 6 zawodników do dyspozycji, to no, siłą rzeczy tu będzie ten kontuzjowany wstawiony, to nie obawiajcie się, pojedziecie mecz ligowy, nie będzie walkowera, no z tym, że pojedziecie 6 zawodnikami, czyli ten jeden zawodnik będzie co bieg, w którym ma jechać, będzie wykluczony. No, chyba że będziecie robić za niego rezerwy taktyczne, o ile wynik Wam na to oczywiście pozwoli. I należy pamiętać także, słuchajcie, KSM obowiązuje od Ligi Trzeciej i wyżej, czyli Liga Pierwsza, Druga i Trzecia zawiera KSM. Maksymalny poziom to 45. KSM zostaje. Jeżeli on będzie przekroczony, to będzie Wam się tutaj świeciło to na czerwono, ale zwracajcie proszę uwagę na to. Natomiast jeżeli ktoś pyta, czy on jest potrzebny, robiliśmy wiele razy zapytanie pod tym kątem. Ostatecznie po wielu podejściach większość menadżerów stwierdziła, zostawiamy KSM, niech on obowiązuje, i jest ok. Dobra. A więc tak, kolejną kwestię tutaj mieliśmy właśnie przejść do warsztatu. Znowu trochę opowiadam o innych rzeczach zamiast konkretnie o warsztacie. Słuchajcie, i to, na co zwróciłbym uwagę. Mamy tutaj 6 tak, topowych tunerów. Ważna rzecz jest taka, że każdy z tych tunerów wyraził zgodę, aby jego nazwisko, czy też jego marka w tej grze Speedway Manager się pojawiła. Stąd też na przykład Ashley Holloway poprosił, aby jego silniki były nazywane w tej grze Ashtech, a nie tam Holloway. A pozostali zostali przy nazwiskach, czyli Graversen, Krawczyk, Kowalski, Van Essen i Peter Jones. Oczywiście mamy także klubowe silniki, one są najsłabsze, podstawowe po to tylko, żeby były. I słuchajcie, co sezon zasada jest prosta, że 3 z tych 6 tunerów jest takich topowych, czyli ich silniki pracują na maksymalnej mocy 125%, 2 troszkę gorszych będzie miało 124 i 1 będzie miał 123%. A więc co sezon warto obserwować, jakie właśnie kupujemy silniki tunerów, tak żeby kupować tych najlepszych. Oczywiście też starając się dobierać silniki pod danego zawodnika takie, jaki jest ich tuner ulubiony. Ale już wiemy też, że możemy ulubionego tunera zmieniać, no więc jest tutaj wiele możliwości. Ok, no i tutaj w warsztacie możemy sobie zrobić podgląd, kto ma ile silników i jaki jest przydział. Ja co do zasady silniki topowych tunerów mam zawsze ustawione na full. Tutaj widzicie, są te silniki niektóre już zużyte, ano dlatego, bo jechaliśmy trening punktowany, no więc widzimy, że tutaj poszczególne części motocykla się zużyły. Widzę też, których motocykli używał zawodnik, ile razy. 2 razy użył tego silnika, raz tego i raz tego. Ok, natomiast wiedząc o tym, że mam dzisiaj mecz ligowy, no to przystępuję do meczu z pełnym serwisem, z full serwisem, czyli robię tak zwany serwis ekskluzywny, aby na mecz ligowy wszystkie parametry tych właśnie poszczególnych silników były na 100%. No do meczu ligowego przygotowuję się istotnie, no bo to jest też ważny element, jeżeli chcę wygrywać, chcę zdobywać punkt.
Co mogę powiedzieć jeszcze o silnikach? Oczywiście tutaj, jeżeli chodzi o opcje, o tym już mówiliśmy, co prawda, ale oczywiście silniki mogę sobie nabyć tutaj w sklepie w różnych konfiguracjach. Zarówno mogę kupić silniki dla całego zespołu, mogę kupować dla 3 wybranych, dla jednego. Nie ma limitu, ile razy i ile silników będzie miał dany zawodnik. Natomiast tak, żeby rywalizować na wysokim, dobrym poziomie, myślę, że w okolicach 4-5 silników tych topowych tunerów każdy zawodnik powinien mieć. Podejrzewam i zakładam w ciemno, że tak wygląda właśnie park maszyn klubów, a w zasadzie riderów, którzy jeżdżą w lidze pierwszej, drugiej i być może nawet i trzeciej. Okej. O tej zmianie, który tuner jako moc danego silnika będzie miał na dany sezon, ta informacja pojawia się najczęściej w poniedziałek, wtorek, znaczy ona się pojawia do środy czyli to się dzieje w pierwszych 3 dniach danego sezonu. A więc jeżeli takiej informacji nie ma, to znaczy się, że układ tego pozostaje bez zmian. I jeszcze chciałem powiedzieć ważną rzecz, że jeśli ja na przykład teraz, powiedzmy sobie, że tej zmiany nie było, nie ma takiej informacji, nie pojawiła się ona na czacie, a ja chcę kupić te silniki dla tych topowych tunerów właśnie na ten sezon i jeżeli powiedzmy wiem, że tutaj Peter Jones ma 125% i ja kupuję teraz w tym momencie dla danych zawodników Jonesa, oni mają te silniki o mocy 125%, ale powiedzmy godzinę później pojawiła się zmiana jednak, na czacie padła informacja, że Peter Jones w tym sezonie będzie miał tylko 123%, będzie miał gorszy sezon Peter Jones. To liczy się to, kiedy ja kupiłem silnik, czyli moi zawodnicy, mając Jonesa, będą mieć 125%. To też ważne, że moc silnika jest brana pod uwagę od kiedy, albo kiedy ja go kupiłem i jaka była wtedy moc tego silnika, a nie jak później w poszczególnych tam kolejnych dniach czy tygodniach ulegałoby to zmianie. No dobra, menadżerowie, wydaje mi się, że tak bardzo ogólnie omówiliśmy sobie takie pierwsze aspekty dotyczące takiego codziennego życia i codziennego funkcjonowania w grze Speedway Manager. Bardzo oczywiście zachęcam Was do tego, abyście komentowali, abyście wrzucali lajki. Tu mamy kilka odcinków za sobą, pojawi się oczywiście kolejna seria. Im więcej pytań, im więcej Waszych potrzeb, no to tym większy materiał będziemy w tym zakresie tworzyć. Powodzonka życzę, trzymajcie się, hej!